Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Gdzie ta recesja gospodarcza? Pytam się, no gdzie? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały użyte do stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch platform: Xstation 5, XTB i z Bloomberga. Zapraszam i zaczynamy. Recesja gospodarcza. Pytam się, no gdzie? Ale na wstępie zapraszam oczywiście do XTB Masterclass, który startuje już za kilka dni. Zachęcam, żeby się zapisać. Oczywiście z danych makroekonomicznych, które poznaliśmy dzisiaj, najciekawsze i najważniejsze były te dotyczące produkcji przemysłowej dla Stanów Zjednoczonych za wrzesień. I okazało się, że były one tak dobre, jak skrajnie optymistyczne prognozy, co widać na wykresie. I oczywiście następny wykres to jest już ten, który pokazuje, jak zachowuje się produkcja przemysłowa w ujęciu rok do roku. I widzimy tutaj najlepsze, najwyższe poziomy od pół roku, więc te dane rzeczywiście zaskoczyły pozytywnie i będą prawdopodobnie odczytane także optymistycznie, jako że dane o produkcji przemysłowej plus dane o sprzedaży detalicznej należą do kategorii twardych danych pokazujących, co się faktycznie dzieje w gospodarce. Warto jeszcze wrócić do tych danych o sprzedaży detalicznej, które poznaliśmy w ostatnich dniach. I widzimy, że one co prawda były troszeczkę gorsze od prognoz, ale gdyby uwzględnić rewizję, to one są generalnie neutralne i także sygnalizują, że wzrost sprzedaży detalicznej w ujęciu rok do roku plus 8,2% to naprawdę łącznie z tymi danymi o produkcji przemysłowej absolutnie każą zadawać pytanie, co się teraz dzieje z tym rzekomym spowolnieniem gospodarczym. Gdzie ta recesja gospodarcza? Należy zadawać to pytanie, czy rzeczywiście rynek faktycznie dobrze ocenił i zaczął dyskontować takie zjawisko gospodarcze, jakim jest spowolnienie gospodarcze, recesja, bo naprawdę dane makroekonomiczne, twarde dane ze Stanów Zjednoczonych absolutnie nie potwierdzają, żeby takie zjawisko gospodarcze miało miejsce. I oczywiście, jako że percepcja, która była wcześniej dyskontowana przez rynki finansowe, zwłaszcza przez giełdę, dyskontowała spowolnienie gospodarcze, recesję, więc teraz, kiedy dane makroekonomiczne okazują się, że nie potwierdzają takiego scenariusza, taka rozbieżność powinna dać nam impuls i moim zdaniem te dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej z dzisiaj są fantastycznym prezentem dla byków, które będą w stanie na giełdzie papierów wartościowych wykorzystać to do wyciągnięcia indeksów giełdowych jak najbardziej, jak najwyżej w górę, ponieważ takie dane nie były wcześniej zdyskontowane, nie były one uwzględnione w cenach, a jeszcze raz przypominam, to są dane za wrzesień, to jest ostatni miesiąc, który stworzył trzeci kwartał i gdyby jeszcze do tego dołożyć dane dotyczące sytuacji na rynku pracy, to oczywiście mamy tutaj mieszankę, która sygnalizuje, że to spowolnienie gospodarcze, jeżeli jest to jakieś ślamazarnie, jakieś takie tylko akademickie, a nie takie realne, namacalne. Tutaj dane makroekonomiczne tego zupełnie nie potwierdzają. Więc moim zdaniem dane są wyśmienitym pretekstem do tego, żeby wyciągnąć indeksy giełdowe jak najwyżej, na jak najwyższe poziomy, a dane dotyczące stopy procentowej, tej rynkowej stopy procentowej są już generalnie w cenach, o czym będzie w dalszej części tego materiału. Ale jeszcze dzisiaj poznaliśmy dane o październikowych odczytach wskaźników ZEW dla Niemiec i okazało się, że wskaźnik dotyczący bieżącej sytuacji był gorszy od prognoz. Natomiast jeżeli zobaczymy na wskaźnik dotyczący oczekiwań, to on był lepszy od prognoz, więc miks sygnałów sygnalizuje jednak, że mamy tutaj do czynienia z stabilizacją, ani sytuacja się nie pogarsza, ani nie polepsza, po prostu czekamy na następny rozwój wydarzeń. Ewidentnie widać tutaj zaniżone oczekiwania, sygnały dotyczące wskaźników PMI, ISM są potwierdzone słabością wskaźników tych tworzonych przez ZEW. I oczywiście jest to następny efekt konfliktu zbrojnego, czyli ryzyka geopolitycznego, czyli wojny na Ukrainie, na kontynent europejski i na perspektywy przedsiębiorców co do tego, jakie mogą być wyniki przedsiębiorstw. I jeszcze raz chciałbym przypomnieć, że te zaniżone oczekiwania, zaniżona percepcja przedsiębiorców zupełnie mija się z tym, jaka jest sytuacja gospodarcza. Tutaj nie widać na razie sygnałów, że mamy do czynienia z osłabieniem gospodarczym takim trwałym. I oczywiście jeszcze raz ten wykres, który pokazywał, który był zamieszczony w ostatnich wpisach dotyczący
wyników, czyli zysku na akcje europejskich spółek, które na przestrzeni ostatnich miesięcy tylko w Europie właśnie dla europejskich spółek rosną, a już nawet dla Stanów Zjednoczonych te perspektywy są ujemne, już pokazując właśnie, że europejskie spółki wbrew pozorom zarabiają coraz więcej, a nie mniej. I to jest coś ciekawego, co rynek musi oczywiście także zacząć wyceniać, na czym się skupiać w perspektywie. I jaka jest oczywiście sytuacja na rynku pieniężnym po tych danych? Widzimy, że niewiele się zmieniło, praktycznie nie ma żadnych zmian na implikowanej stopie procentowej. Wszystko jest na poziomach z porannego otwarcia w Londynie. Mamy także niezmienioną generalnie sytuację na amerykańskich obligacjach. Tu cały czas walczymy o poziom 4%. Ten poziom jest punktem odniesienia cały czas, moim zdaniem jego znaczenie jest duże i cały czas rośnie. Jeżeli dzisiaj rentowność wybiłaby mocno w górę, to oczywiście jest to zagrożenie dla popytu na akcjach, natomiast każdy spadek poniżej będzie sygnalizował jednak, że popyt na ryzyko będzie miał zasilanie także z kanału rynkowej stopy procentowej, ale już należy pamiętać, że zbliżamy się do 20 października, a w tle za 2 tygodnie jest decyzja Fedu w sprawie stóp procentowych i rynek powinien zacząć się już na to przygotowywać. Kto wie, czy czasem rynek stóp procentowych nie wybierze jednak dyskontowania i jednak trwale nie wybije się na poziom 4%. Czy tak się stanie? Będziemy to także bardzo ściśle monitorować. Na chwilę obecną zachowanie indeksów giełdowych sygnalizuje nam, że stopy procentowe te rynkowe na poziomie 4% i implikowana stopa procentowa nawet w okolicach 5% w marcu 2023 roku nie wywołuje już spadków indeksów giełdowych, tak jakby już te informacje były w cenach. Czy tak rzeczywiście będzie? To jest odpowiedź, to jest pytanie, na które będziemy szukać odpowiedzi w następnych dniach. Dzisiaj podczas sesji europejskiej euro-dolar jest stabilny, tutaj niewiele się dzieje. Cały czas widać, że na wykresie okolice 0,99 to jest kluczowy opór, którego pokonanie naprawdę jeszcze bardziej ociepli klimat inwestycyjny, dając paliwa zwłaszcza rynkom emerging markets do wzrostu i indeksom giełdowym także do ataku popytu. Więc trzymajmy kciuki, żeby ten euro-dolar kontynuował tendencję wzrostową. No i teraz jaki jest powód siły amerykańskiego dolara, taki fundamentalny, to jest oczywiście spread, czyli różnica w realnych rentownościach między 3-miesięcznymi papierami skarbowymi a dziesiątkami amerykańskimi, czy 10-letnimi obligacjami. I w tym wypadku widzimy, jak tutaj ta przesunięta o 12 miesięcy krzywa bardzo dobrze koresponduje z zachowaniem, z siłą albo słabością amerykańskiego dolara, czyli widać, jak bardzo rynkowe stopy procentowe, ich wpływ ma znaczenie dla kształtowania się siły albo słabości amerykańskiego dolara. Na kolejnym ciekawym wykresie mamy tutaj nałożone na siebie na eurodolarze ustanowione czynniki, czyli jaka jest generalna, ile procent odpowiedzialności za spadek euro-dolara ponosi odpowiedzialność słabość euro, a za ile siła amerykańskiego dolara. I widzimy, że przeważającą tendencją jest tutaj siła amerykańskiego dolara, natomiast także prawie 5% na przestrzeni od początku tego roku ruchu na euro-dolarze wynika ze słabości euro na indeksie i to także ma znaczenie. Ten sam wykres, tylko że dla dolar-jena pokazuje, że mniej więcej ruch na dolar-jenie w 50 mniej więcej procentach odpowiedzialność tkwi w sile amerykańskiego dolara, ale jednak ponad 50%, czyli w tym wypadku nieco ponad 10% ruchu, to jest odpowiedzialność słabości jena japońskiego, więc to także pokazuje, że generalna siła albo słabość danej waluty lokalnej ma także oddziaływanie na to, jak kształtują się kursy poszczególnych par walutowych i w tym wypadku widać, że ta słabość jena japońskiego jest bardzo mocno widoczna i oddziaływuje na kształtowanie całego zachowania wszystkich par związanych z jenem japońskim. I kolejny taki ciekawy wykres to jest oczywiście sama para dolar do jena i w tym wypadku widzimy, że zbliżamy się już powoli do poziomu 150. Jeszcze raz przypominam, że to są miejsca okolice 148, 150 miejsca, gdzie są maksima z końcówki XX wieku. Mamy także górne ograniczenie kilkuletniego kanału wzrostowego, więc to jest idealne miejsce, żeby wywołać z tego poziomu większą korektę spadkową, więc bądźmy na nią gotowi. Moim zdaniem ryzyko długich pozycji na tych poziomach jest bardzo duże i rośnie z każdym
z każdą kolejną figurą wzrostu. Na rynku walutowym patrzmy także na zachowanie funta brytyjskiego, który dzisiaj próbował zaatakować poziom 0,87, ale na razie atak się nie udał. Funt brytyjski znowu zyskuje na wartości. Natomiast jeżeli zobaczymy, jak zachowuje się kabel, to tutaj niektórzy inwestorzy widzą już odwróconą formację RGR i gdyby rynek wybił nad poziom 1,15, to taka formacja będzie sygnalizować ruch nawet w okolicach 1,26 i oczywiście w takiej sytuacji prawdopodobnie także euro-dolar wróciłby nad parytet. Ja jestem bardzo ciekawy, czy tak się stanie. Natomiast tutaj inwestorzy już zaczynają się nastawiać, że taka możliwość może mieć miejsce. Na rynku opcyjnym taka jednoroczna strategia Risk Reversal sygnalizuje, że w ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z największym odwrotem od ponad 6 lat od strategii zakładającej dalsze spadki kabla, czyli umocnienia amerykańskiego dolara. Więc to jest też taka ciekawostka, co się może dalej wydarzyć, czy czasem duzi gracze nie zaczęli co najmniej redukować swoje krótkie pozycje w kablu. Jestem bardzo ciekawy właśnie, co się dalej wydarzy, czy czasem funt brytyjski nie będzie zyskiwał wkrótce na wartości. Jeżeli jesteśmy przy rynku ryzyka, to bądźmy bardzo wyczuleni na to, co się dzieje na Bitcoinie. Tutaj na razie niewiele się dzieje od poranka, niewiele się wydarzyło. Jednak poziom 20 000 dolarów moim zdaniem jest coraz bardziej prawdopodobne, że będzie atakowany. Jeżeli oczywiście popyt na ryzyko będzie także atakował Wall Street, a w okolicach 20 000 dolarów, 20 500 dolarów wszystko się rozstrzygnie, ponieważ gdyby doszło do wybicia nad poziom 20 500 dolarów, to sygnały prowzrostowe byłyby bardzo silne i zdecydowanie zmniejszyłoby ryzyko długich pozycji na rynku akcyjnym. Więc jeżeli jesteśmy teraz na rynku ryzyka, na rynku akcyjnym, to patrzmy, jak zapowiada się wzrostowe otwarcie na indeksach giełdowych na Wall Street. Prawdopodobnie indeks giełdowy czyli indeks S&P otworzy się ze sporą luką wzrostową, która da potężne wsparcie, punkt odniesienia, bo zawsze luka jest ważnym poziomem odniesienia. Będziemy nad poziomem 3700 punktów i być może dzisiejsza sesja da nam atak na maksima z początków października i w tym miejscu mamy oczywiście także taką linię szyi krótkoterminowej formacji odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową, więc najważniejsze wydarzenia będą się działy właśnie w okolicach 3820 punktów. Gdyby doszło do wybicia górą, to padłyby następne mocne sygnały zachęcające do dalszych wzrostów, do mocnego, dynamicznego odbicia, które oczywiście będzie zwiastowało, że obroniła się średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym. Ten wykres zamieszczam praktycznie każdego dnia od 2-3 tygodni, ponieważ naprawdę walki w rejonie 3600 punktów są bardzo, ale to bardzo ważne i jako, że wzrostowe odbicie będzie trwało, odsyłam do porannego komentarza. Będzie to raczej zwiastowało, że recesja i spowolnienie gospodarcze w amerykańskiej gospodarce będą płytkie i będą krótkotrwałe i że szybko wrócimy do ożywienia i że oczywiście giełdy papierów wartościowych już grają pod to, że cały czwarty kwartał na giełdach papierów wartościowych będzie dobrym kwartałem i że stopa zwrotu się liczy i że Wall Street szykuje się teraz, jest apetyt na ryzyko i dyskontuje nawet tak zwany rajd Świętego Mikołaja, który w tym roku może się rozpocząć już nawet w październiku. Będziemy to testować, jeżeli indeks giełdowy będzie oczywiście atakować ten poziom 3820 punktów. Jego przekroczenie jeszcze bardziej uzasadni tezę, że faktycznie tak się dzieje, że rajd Świętego Mikołaja zaczął się w październiku, a nie pod koniec tego roku. A coraz lepiej zachowuje się indeks DAX. Widzimy, jak on bardzo ładnie rośnie. Wygląda na to, że będziemy się teraz już zbliżać do poziomu psychologicznego 13 000 punktów, a jego pokonanie jeszcze bardziej ociepli klimat inwestycyjny, ponieważ pokaże, że te potężne wsparcia w rejonie 12 500 punktów także zadziałały. Mamy odbicie, a może ono nam dać jakiś większy impuls wzrostowy, więc byki także powinny się cieszyć szczególnie na rynku europejskim, ponieważ tutaj relatywna siła akcji jest mocniejsza niż na Wall Street. Tak to wynika z wykresów. Bardzo niewiele się dzieje na rynku ropy naftowej, niewiele się wydarzyło także na cenie złota. Generalnie surowce czekają, co się wydarzy na rynku, czy popyt na ryzyko będzie dalej atakować. No i przejdźmy teraz do rynku krajowych aktywów.
ponieważ w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, jaka jest wielka wyprzedaż teraz polskich obligacji. Sięgamy nie tylko nad poziom 8% i wygląda na to, że jakaś część inwestorów przejęła się tym, że te problemy z Unią Europejską mogą się przenieść na zwiększone zapotrzebowanie na polskie papiery w przyszłym roku, a to sygnalizuje, że warto jeszcze wycisnąć tutaj rentowność w górę. Także jestem bardzo ciekawy, czy się trwale usadowimy nad poziomem 8%. No i oczywiście także pamiętajmy, że podobnie jak dla Stanów Zjednoczonych mamy w listopadzie za 2-3 tygodnie, za kilkanaście dni mamy decyzję RPP w sprawie stóp procentowych po kwartalnym raporcie o inflacji i być może także rynek będzie się nastawiał na podwyżkę stóp procentowych w skali około nawet 50 punktów bazowych. Także jest środowisko ku temu, żeby te rentowności szły do góry, a jedynie taki globalny atak popytu na ryzyko mógłby moim zdaniem doprowadzić do tego, że te rentowności na poziomie 8% jednak by się obroniły. Czy tak będzie? Zobaczymy. Natomiast widzimy, że wzrosty rentowności w ogóle nie odbijają się na osłabieniu krajowej waluty, czyli wygląda na to, że te wzrosty rentowności wynikają tylko z aktywności polskich inwestorów, a nie zagranicznych. Tutaj rynek złotego lubi wzrosty na euro-dolarze i widzimy, że to jest główny driver tego, co się dzieje na rynku złotego, nie jakieś tutaj lokalne, specyficzne, lokalne czynniki. Poziom 4,79 rośnie do rangi najważniejszego wsparcia na euro złotym, a na dolar złotym okolice 4,86 plus oczywiście cały czas poziom 4,80 na dolar złotym także jest w grze. Gdyby te poziomy były przebijane, to sygnały prozłotowe stałyby się coraz mocniejsze i naprawdę byłyby zachęcające do tego, żeby wieścić właśnie wzrosty indeksów giełdowych w Warszawie, ponieważ kolejne godziny, które upływają na warszawskiej giełdzie, przynoszą atak popytu na ryzyko. Wybijamy się już trwale nad poziom 1420. Dzisiejsza luka działa, ładnie funkcjonuje, ładnie pracuje i jeżeli początek sesji na Wall Street będzie optymistyczny, to spodziewam się nawet małego szału zakupów pod koniec sesji na warszawskiej giełdzie i wyciskanie indeksu giełdowego może być duże. Ucieczka części krótkich pozycji może mieć także miejsce. Inwestorzy widzą wybicie z klina zniżkującego, globalny popyt na ryzyko, brak osłabienia krajowej waluty, raczej umocnienie krajowej waluty. Czyli jeżeli popyt na ryzyko globalnie będzie atakować, to jednym z głównych beneficjentów może być także warszawska giełda papierów wartościowych. Warto być na to przygotowanym, więc zapowiada się bardzo ciekawa sesja i zobaczymy, czy rynek będzie dyskontować pytanie, gdzie ta recesja gospodarcza, czy ona faktycznie będzie miała miejsce i że te pytania, gdzie ona rzeczywiście jest, staną się faktem, ponieważ jeżeli rynek będzie optymistycznie nastawiony do perspektyw gospodarczych za 6-9 miesięcy, to indeksy giełdowe będą ładnie rosnąć i nie będą się bały tego, co się może dalej wydarzyć. I oczywiście, jeżeli chcesz się nauczyć inwestowania, to myślę, że pakiet edukacyjny XTB jest dla Ciebie i zachęcam Cię do tego, żebyś odwiedził. Tam na dole jest link w opisie. A teraz tematem głównym jest to, jaka może być inflacja. Czy inflacja będzie odpuszczać, czy też nie będzie odpuszczać. Jeszcze raz podkreślam, link w opisie, zachęcam do tego, żeby sobie poczytać i zaznajomić się z tym pakietem edukacyjnym XTB, który pokazuje nam, w którą stronę mogą teraz podążać rynki finansowe, jak może się zachować sfera gospodarcza. Mogą nam rozświetlić tutaj perspektywy tego, żeby inwestować z większym prawdopodobieństwem osiągania sukcesów. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i życzę stopy zwrotu. Pozdrawiam.